Nasza podróż powoli zbliża się do końca. Chciałem Was teraz zaprosić na wycieczkę na ostatnią wyspę archipelagu Hawajów, którą odwiedziliśmy. To jest wyspa Kauai. Dla mnie ta wyspa jest szczególną wyspą. Ona nie znajduje się w planach podróży ludzi, którzy jadą na Hawaje po raz pierwszy. Najczęściej to nie jest taki klasyk, który się zawsze odwiedza jak Maui czy Oahu, ale ta wyspa miała dla mnie szczególne znaczenie z jednego powodu. Powodu takiego bardzo legendarnego trekkingu, który na tej wyspie się znajduje. Otóż na tej wyspie jest bardzo piękne wybrzeże Napali, na południowo-wschodnim koniuszku wyspy. Piękne, zielone klify, wspaniałe góry, piękne, niesamowicie robiące wrażenie wybrzeże. I na tym wybrzeżu jest pewien legendarny trekking zwany szlakiem Kalalau. Idzie się do takiej plaży. Przez cały dzień jest to trudny, ciężki trekking. Nie jest on techniczny, ale jest dużo wchodzenia, schodzenia, wchodzenia, schodzenia. Bywa ślisko, dużo korzeni, szlak jest nierówny. No i przede wszystkim pogoda, która jest bardzo zmienna. Dostać się na ten szlak jest bardzo ciężko. Można go rezerwować na 3 miesiące z wyprzedzeniem. Rezerwuje się kemping, który jest na plaży, która jest na samym końcu szlaku. Jest tam strumień, ale wodę, która tam jest, trzeba odkażać i filtrować. Trzeba również zabrać ze sobą całe jedzenie, bo tam nie ma żadnej infrastruktury. Ten szlak jest na tyle rozchwytywany, że kiedy próbowałem go rezerwować, to byłem przekonany, że mi się to nie uda. Na każdy dzień jest tylko 40 miejsc na kempingu. W momencie, kiedy zostały otwarte zapisy na następny dzień, te miejsca zaczęły znikać jak bilety na koncercie Taylor Swift. Po prostu odświeżałem stronę i było cały czas 2 miejsca mniej, 3 miejsca mniej, 4 miejsca mniej. W końcu się udało. Natomiast jak poszło nam na szlaku? Tego możecie już dowiedzieć się z odcinka. Także zapraszam. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak będzie wyglądać nasza ostatnia wyspa Kauai. Bardzo zielona, nazywana również wyspą ogrodem, Garden Island. Jedziemy na kolejną wyspę. Walizka coraz cięższa, bo na każdej wyspie się coś kupuje. Dzisiaj mam już kilogram powyżej limitu, zobaczymy, czy pójdzie. To lotnisko nie było dawno odnawiane. To jest tak małe i spokojne, że nawet sklepy nie mają ekspedientów. Góry czekają na bagaż, ale chyba się nie doczekały, bo zbierają się do wyjścia. Nie ma kolejki, jesteśmy pierwsi w okienku, już mi się tu podoba. Dostaliśmy Nissan Pathfinder, większy niż nasze poprzednie Fordy. W bagażniku się zmieścimy bez problemu. 3 rzędy siedzeń, jak się złoży tylne, no to naprawdę się robi spory bagażnik, tak to ja rozumiem. Oczywiście skierowaliśmy swoje kroki do supermarketu. Znaleźliśmy lokalny rum na przykład, albo chipsy o smaku spicy mango, bardzo dobre, których nie było nigdzie indziej. Jedziemy, samochód leciwy, lotnisko leciwe, ciężarówki w koło leciwe. Bardzo retro klimat na tej wyspie. Chyba przenieśliśmy się w czasie. Śniadanie już kupiliśmy. Padł nas deszcz. Lewa. Letni deszczyk.
Piękny widok na bardzo piękny kanion. Niestety pada i bardzo słabo widać cokolwiek. Ale to, co widać, jest piękne. No, może trafi nam się jeszcze lepsza pogoda tutaj jutro na przykład. Jak tam, kochanie, zmokłaś? Zmokłam, ale dobrze, że mamy kurtki przeciwdeszczowe. To był dobry pomysł, żeby je zabrać i mieć je w plecach. Siedzimy tutaj w restauracji. Pan gra, deszcz pada. Kupiliśmy lokalne piwko. Jest bardzo swojski klimat. Wszyscy tu są, bo nikt nie jest na zewnątrz. Czyli jednak są brzydkie dzieci. No chodź. Iza chciała przygarnąć. Chcesz przygarnąć Kurczaczka jednego chciałam przygarnąć, bo takie ładne, słodkie. No, Ale będzie nam robił kupę w samochodzie, więc nie. bieganie w deszczu w kanionach i zjechaliśmy na poziom morza. Jesteśmy w parku stanowym, gdzie jesteśmy... Ale Tak. i będziemy tutaj nocować na kempingu. Tak, mamy rezerwację. Jak się domyślacie, trzeba rezerwować z jakimś tam wyprzedzeniem. Jest to prosty kemping, ale są toalety, prysznice. Jak zwykle robiliśmy rezerwację i prawie, że jak zwykle nikt jej nie sprawdzał. W zasadzie nie powinno się tego mówić, ale możecie tu przyjechać na pałę bez płacenia. Będziemy spać w namiocie na piasku. No, na samej plaży. Jest do pokonania 12 km podobno bardzo ostrej drogi, wymagającej napędu na 4 koła, którego nie mamy. Także trzymamy kciuki. No comment. Kilometrów jest tylko 7, pomyliłem się, ale pół godziny czasu. Ale nie jedziecie tak źle. A ty jak myślisz, kochanie? Jedź, jedź. Ale na końcu czeka na nas piwko, to znaczy czeka na nas w bagażniku. No i dojechaliśmy. Dojechaliśmy, jechało się całkiem dobrze. Nie zakopaliśmy się. Do końca drogi dojechaliśmy i jak widać widok jest naprawdę niezły. Ocean, góra, nasz namiot w tle i mamy właśnie kolację. Sushi, piwko, życie nie jest złe. Właśnie zachodzi słońce. A tam w tle jakiś śmiałek się porywa na fale. Na surfing, Będzie no. surfował. Na razie go zmyło. Na razie go zmyło. Zobaczymy, jak mu pójdzie za chwilę.
Mamy gościa od rana. Dobry. Dobrze, nie w tyłek nie lubię też. Rozłożyliśmy nasz wspaniały namiocik plażowy, kupiony za $30 na Amazonie. Działa bardzo dobrze, zapewnia cień. O, polecamy ten zakup, jeśli macie go gdzie wcisnąć. Iza już go doczepiła do plecaka, bo już nie mamy miejsca w bagażu. Są prysznice, takie zewnętrzne, są kibelki z papierem, czyste i jest przepiękna plaża, pełno miejsca, możecie mieć swoją prywatność, możecie cieszyć się falami. Pogoda zmienia się 6 razy dziennie, już padało 6 razy, ale teraz mamy piękne słońce. Wspaniałe góry, zajebiste morze, wielkie fale, można się trochę wykąpać ostrożnie. Także Polihale State Park, dobry wybór. No niestety akumulator nam zdechł. Samochód nie odpala. Nikt na miejscu nie ma kabli, bo to sami turyści z wypożyczalni. Także musimy po kogoś zadzwonić. Udało się, jedziemy już na Szamkę do miasta. Długo trochę czekaliśmy. Pomoc drogowa odmawiała niestety konsekwentnie przyjazdu tutaj. Jeden pan to nawet powiedział, że to mogłoby $2000 kosztować. Ale ostatecznie jakiś miejscowy chłopak miał kable przy sobie i zapaliliśmy. Wyspę Nichau, jedną z 8 głównych wysp hawajskich, jedną z 2, które nie są dostępne publicznie. Jest ona własnością rodziny Robinsonów i nikt nie może tam przyjeżdżać, chyba że już tam mieszka lub jest członkiem rodziny. Nawet rybacy nie mogą tam przybijać, tylko łowić przy brzegu. Kupiliśmy właśnie zapasy. Boże, wyglądam jak mulat. I ruszamy w nasz najdłuższy trekking na 3 dni. Kalalau Trail. No, jak tam? Dobrze, dobrze. Dojeżdżamy już do szlaku. Widoki coraz bardziej wariackie, droga coraz węższa. A Iza się przygotowuje mentalnie na szlak. Normally my second and third lanes would be for overnight camping, but Okay.
No jesteśmy. Trek jest dosyć długi. Paręset metrów różnicy wysokości, w górę, w dół cały czas. Idziemy wzdłuż wybrzeża, po takich klifach, ścieżką, aż do plaży. Jakieś 16 km. Na razie jest gorąco, mam nadzieję, że będzie w cieniu. No, trzeba to rezerwować, zarówno parking, jak i trek. Trek rozchodzi się w 3 minuty od otwarcia kolejnego dnia rezerwacji. Mniej więcej 50 miejsc na jeden dzień jest przewidzianych. Oczywiście nocujemy 2 noce, no bo bez sensu byłoby tam iść 6-7 godzin i wracać od razu następnego dnia. Trzeba na plaży sobie wypocząć. Bilety jest dostać równie łatwo jak na koncert Stonesów, także obiecujemy sobie fajnych wrażeń. Zaczyna się bardzo łatwo. Za 3 dni pewnie będziemy płakać z radości, jak będziemy widzieć te deski w drodze powrotnej. Piękne widoki. O, tam musimy dalej iść. Tam musimy dalej iść, wzdłuż wybrzeża. A myślę, że się nie zgubimy, bo droga jest dosyć prosta. Ale i z górki też. Widoki zapierają dech w piersiach, naprawdę. Trudno tutaj się do czegoś przyczepić. Tych helikopterów to tu dużo lata, to chyba jedyna wada, że jest ciągle hałas. Sznak zaprowadził nas przez plażę. Mamy też trochę bezpańskich piesełów, ale są chyba odkarmione, bo nie są chude. Niezła dżungla. Nie ma co. W miarę jak się jest coraz bardziej zmęczonym, coraz bardziej nienawidzi się tych helikopterów. Gdzie byliście na wakacjach? A, byliśmy na Hawajach. O! Kurwa, i takie to Hawaje. No dla takich widoków się żyje. Panie. Na Woli Prestige takich nie ma. We do it island style. From the mountain to the ocean, from the leeward to the windward side. Nie wiem, czy te słowa są dobre. Niech się chmury chowają do dziury.
No idzie się, ale powoli. I się ślizga człowiek. No niestety pogoda się skiepściła. Wczoraj dotarliśmy do obozu na 6 mili. To jest trochę za połową drogi. Jest tu camping. Spotkaliśmy paru miłych ludzi, którzy podzielili się z nami wódką i skrętami. Wypiliśmy namiot, ale dzisiaj cały dzień pada. Na ścieżce zrobił się wodospad. Strumień, który mieliśmy przejść, bez brał, gdy jest jeszcze głębszy. No i pogoda jest bardzo kiepska, jak widać. Więc wracamy. Ale noc minęła spokojnie, było ciepło, no tylko ten deszcz, no, bo chyba Niestety ścieżki w takiej pogodzie zmieniają się w strumienie i wodospady. Mimo zmęczenia te małe mandaryneczki mają błędny zapach. Niestety wszystko to, co mijaliśmy, to były małe stróżki, pełniły się w wielkie potoki, także co chwila trzeba chodzić po kamieniach śliskich albo włazić butami do wody, bo to jest za dużo wody. A to są palmy, które same chodzą, przemieszczają się. Naprawdę. Wczoraj ta plaża wyglądała trochę inaczej.